Witajcie na kanale EV Repair. W dzisiejszym odcinku po raz kolejny odpowiem sobie na pytanie, czy warto kupić Tesla Model 3 za 80 000, także oglądajcie. Gdy Twój samochód elektryczny ulega awarii, zaczyna się wyścig z czasem. Zaczynasz nerwowo wyszukiwać w internecie, zaczynasz szukać na forach internetowych, zaczynasz szukać na Facebooku. Pojawiają się anonimowe odpowiedzi i anonimowe warsztaty, co do których nie masz pewności, że wykonają usługę poprawnie. 1 million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. Na szczęście dość szukania po omacku. Czas na rewolucję w serwisowaniu samochodów elektrycznych. Znajdź właściwy warsztat, sprawdź co naprawdę potrafi, skontaktuj się z nim, uruchom nawigację i jedź. EV Repair Finder. Skończ z chaosem, postaw na bezpieczeństwo. Słuchajcie, fora internetowe zasypywane są pytaniami o Tesla Model 3 z roczników 19, 20, maksymalnie 21 w kwotach powiedzmy od 60 do 100 tysięcy. Dlatego, że też zdecydowałem się nagrać taki materiał, żeby po prostu udzielić Wam jak najwięcej odpowiedzi w takiej powiedzmy skompresowanej formie. To jest właśnie taka Tesla Model 3, to jest rocznik 2019. To jest Tesla z naszego projektu Phoenix. Ci, którzy nie pamiętają, to jeszcze podpowiem. Kupiliśmy taką Teslę mocno rozbitą z przodu. Odbudowaliśmy ją na częściach zamiennikowych, czyli używaliśmy tutaj części marki Febi, używaliśmy aftermarketowych części blacharskich, aftermarketowych części związanych z klimatyzacją i chłodzeniem i odbudowaliśmy ten samochód. Tak naprawdę te wszystkie części, które użyliśmy, były aftermarketowe, ale nie to jest ważne. Ważne jest to, że to jest samochód, który odpowiada właśnie takiej, nazwijmy to, najbardziej poszukiwanej, czyli obecnemu białemu krukowi elektromobilności, czyli najbardziej poszukiwanej Tesla Model 3. Rocznik 19, akurat w tym przypadku mamy dosyć nieduży przebieg, bo ten samochód ma, zresztą zaraz sprawdzimy, ale około 50 000 km przebiegu. Wcześniej miał baterię Panasonica, myśmy tą baterię wymienili na baterię LFP, dzięki czemu samochód zyskał parę dodatkowych kilometrów zasięgu. I od razu zacznę od takiej najbardziej podstawowej wady, szczególnie w taką pogodę w tym samochodzie. Wada polega na tym, że w tym momencie to siedzenie ma pewnie z 1500 stopni. Widzicie nawet pewnie, jak tutaj powietrze szybko się wydostaje gorące i niestety nie mamy możliwości schłodzenia tego fotela. Jedyne co możemy zrobić, i to jest akurat plus w ogóle Tesli jako samochodu, że możemy zdalnie sobie kabinę schłodzić, czyli możemy uruchomić system klimatyzacji, zanim wejdziemy do samochodu. Ja tego nie zrobiłem, dlatego muszę niestety to zrobić i usiąść na tym siedzeniu i zademonstrować Wam, jak strasznie mnie to parzy. O kurczę! Mega! O kurczę, jak to jest gorąco. Za to właśnie nie lubię tych starych trójek. Strasznie gorący fotel. Powiem Wam, że jak się jedzie takim samochodem w trasę, na przykład do Hiszpanii, bo też miałem okazję jechać na przykład trójką Performance do Hiszpanii, czy Y, bez wentylacji w siedzeniach, to naprawdę jest źle. Ta sztuczna skóra, ona jest bardzo nieprzewiewna i uwierzcie mi, będziecie mieli mokre plecy, jeżeli będzie gorące lato. To wszystko jest jeszcze dodatkowo wzmacniane dachem panoramicznym, który nie ma przesłon. Są aftermarketowe przesłony i wydaje mi się, że to jest dobre rozwiązanie, szczególnie jeżeli jest otwierana czy zamykana, ale ten daszek tu u góry powoduje, że po prostu w tej kabinie robi się cholernie gorąco. I to jest taka pierwsza wada, a zaraz przejdziemy do głębszego omówienia tego modelu od strony awaryjności i mojego zdania na temat tego, czy warto, czy nie warto. Samochód w tej wersji, czyli szczególnie w latach 19 i 20, to jest tak zwana wersja przedliftowa, czyli to jest pierwsza edycja takiej właśnie Tesla Model 3, która w stosunku do późniejszych egzemplarzy ma relatywnie trochę więcej problemów i takich, powiedzmy to, może nie wad konstrukcyjnych, ale niedoskonałości wzorniczych i konstrukcyjnych. Zacznę od tego, co jest bardzo charakterystyczne dla tych konkretnych modeli przedliftowych, czyli tych, które są dla Was relatywnie najtańsze. W tych modelach przedliftowych wciąż występuje podgrzewacz kabinowy, czyli grzałka oporowa, która powoduje, że w zimie, kiedy jest zimno, wasze powietrze w kabinie jest ogrzewane. I to jest po prostu taka zwykła, najzwyklejsza w świecie grzałka, natomiast jak każda grzałka ma ona tendencję do przepalania się i w tych trójkach rzeczywiście to się zdarza. Znowu, ja też wypowiadam się w kontekście tego, jak my to widzimy. Pamiętajcie, że u nas te przypadki się kumulują jak w soczewce. Więc to nie jest tak, że na całym rynku non-stop się psują podgrzewacze kabinowe w trójkach. Na pewno jest bardzo dużo trójek, które od nowości jeszcze nie miały nic wymieniane, ale akurat do nas trafiają te, które się psują i jeżeli się psują, to grzałka kabinowa zdarza się dosyć często i jest to taka rzecz, która rzeczywiście się psuje. Psuje się dlatego, że po prostu nie dbamy o filtry, nie dbamy o przewietrzanie tego, jakby tej przestrzeni, gdzie znajduje się
gdzie znajduje się grzałka kabinowa, no i po prostu ona się najzwyczajniej w świecie przegrzewa, a czasami się przegrzewa po prostu, bo się przegrzewa. Bo rzeczy techniczne mają to do siebie, że się zużywają lub psują. Kolejną bardzo charakterystyczną rzeczą czy usterką związaną właśnie z tymi wczesnymi modelami są różne problemy z wiązkami. W szczególności mamy do czynienia tutaj z problemami tylnej wiązki, tylnej klapy. I to powoduje, że różne rzeczy nam nie działają, czy na przykład nie działają światła, albo klapa się nie podnosi. Tutaj ogólnie na to jest biuletyn i Tesla swego czasu robiła darmowy rerouting, tak? Czyli przeprowadzanie ponowne tylnej wiązki w klapie. Nie wiem, czy nadal to obowiązuje. W każdym bądź razie ta usterka jest dosyć prosta do usunięcia, no bo po prostu kable są jakby ciągle, kable w tylnej wiązce są ciągle zaginane i one po prostu się przecierają. Rozłączają się i po prostu niektóre funkcje w tylnej klapy czy umieszczonych w nich akcesoriów nie działają. Naprawa jest prosta, natomiast bywa upierdliwa. Kolejną charakterystyczną cechą tych pierwszych modeli Tesla Model 3 jest to, że w większości wypadków, w zasadzie ponad 90, te samochody korzystają z baterii Panasonica. Ja tutaj byłbym daleki od tego, żeby w jakiś sposób wyolbrzymiać awaryjność tych baterii, ale na pewno jest też tak, że jeżeli trafia do nas samochód Tesli z rodziny Tesla Model 3 czy Y na naprawę baterii, zazwyczaj jest to bateria Panasonica. No te baterie to były pierwsze baterie, w szczególności w takich modelach jak ten, czyli w modelach tylnonapędowych, to były baterie, zresztą Wiktoria Wam pokaże też na przebitce, gdzie te jakby moduły wewnątrz tego całego penthouse'u bateryjnego, one były krótsze i mniejsze w stosunku do tych modułów, które znajdowały się na przykład w modelach long range. I te baterie, na przykład no, ta bateria, którą mieliśmy tutaj wcześniej, ona osiągnęła tam chyba bodajże oryginalnie miała brutto 50 kWh, netto myśmy mieli przy ostatnim badaniu chyba 41 kWh. Biorąc pod uwagę czas, czyli okres istnienia tego samochodu, no bo to jest 19 rok, czyli 7 lat, no to ta degradacja powiedzmy była w granicach normy, natomiast tutaj przebieg mamy malutki. Co to spowodowało? Oczywiście było to spowodowane tym, że ten samochód długo stał, myśmy ten samochód kupili z aukcji. Natomiast ogólnie chciałem tylko Wam zwrócić uwagę, że jeżeli szukacie tych samochodów, to takim powiedzmy białym krukiem wśród białych kruków byłoby to, czym jeździ przy okazji kolega Petrolhead, Marek. On ma taką trójeczkę z ostatnich miesięcy produkcji wersji przedliftowej, jeszcze ze srebrnymi ramkami, ale z baterią LFP. I oczywiście on narzeka, no bo w zimie z kolei LFP wolniej się ładuje, ale z drugiej strony jak patrzymy na degradację jego baterii, no to wygląda to bardzo dobrze. No i ta bateria LFP, jak wiecie, ona ma jakby dużo więcej cykli ładowania. W kontekście takiego jakby dosyć częstego używania, no taka bateria jest przyjaźniejsza, szczególnie takiemu używaniu powiedzmy intensywnemu. Co nie ukrywam, też dosyć często znajduje zastosowanie w tych starszych trójkach, bo takie starsze trójki, jak i starsze eski dosyć często lądują w aplikacjach taksówkarskich i przewozowych. Może już nie wadą i jakby nie taką częstą awarią, ale rzeczą, która jest bardzo charakterystyczna dla tych trójek, jest troszeczkę gorsze zestawienie materiałów wewnątrz samochodu. Przede wszystkim, to też Wiktoria Wam pokaże na przebitkach, konsola centralna jest wykonana z takich plastików, ja to nazywam piano black, które bardzo się rysują, a dodatkowo nie mamy ładowarki indukcyjnej i to jest dosyć duży minus. Da się to zmienić, w sensie nieraz przekładaliśmy już konsolę z wersji poliftowej do przedliftowej i praktycznie można w 100% odzyskać jej funkcjonalność z wersji poliftowej. Natomiast oryginalnie musicie być przygotowani do tego, że to wygląda trochę gorzej i nie wygląda tak fajnie jak w tych wersjach poliftowych czy późniejszych. Materiały wewnętrzne, w szczególności oprzycie kierownicy, jest też narażone na wybłyszczanie się, bo ten materiał jest gorszej jakości. Zdarzają się też, widzieliśmy na forach takie zgłoszenia, że po prostu ta kierownica pęka, łuszczy się i dzieją się tego typu historie, więc weźcie też to pod uwagę, szczególnie gdybyście mieli na myśli właśnie też znowu aplikację taką przewozową, tak? Gdyby ten samochód musiał Wam służyć do tego, żeby przewozić ludzi, gdybyście musieli tego samochodu używać intensywnie, to weźcie pod uwagę, że te materiały tutaj dużo szybciej się wybłyszczają, są troszeczkę chyba gorsze, gatunkowo niż w tych nowszych modelach i to musicie bardzo mocno wziąć pod uwagę. Kolejną wadą ultra charakterystyczną dla tych modeli, chociaż znowu wydaje mi się, że to już ten cykl wymian tych szyb i tak dalej już się dawno temu skończył, ale mimo wszystko o tym wspomnę, bo zdarzają się jeszcze takie przypadki sytuacji nagłych zmian temperatur. Czyli jeżeli mamy nagły atak lata a w szczególności nagły atak zimy i dochodzi do tego, że musimy odszraniać szyby czy zmieniać temperatury we wnętrzu, dosyć często pękają i przednie, i tylne szyby w tych samochodach. My sami w tej trójce, jeżeli dobrze kojarzę, mieliśmy pękniętą
tylną szybę, przednią szybę to wymienialiśmy po prostu dlatego, że ten samochód po wypadku on był bardzo mocno zniszczony z przodu i ta szyba była też stłuczona. W trójce Performance, naszej pierwszej, takiej szarej, być może ją pamiętacie, na niej na przykład kręciliśmy materiał na temat docierania hamulców, mieliśmy też taki problem, że pękła nam przednia szyba. Także te sytuacje się kiedyś zdarzały. Nie wiem, czy nadal występują, czy po tych wymianach jakby Tesla sobie całkowicie poradziła już z tym problemem. Zwróćcie na to uwagę, to jest bardzo ważne. Jeżeli samochód ma ciągle oryginalną szybę, z taką jaką wyjechał z fabryki, to z jednej strony fajnie, no bo nie miał wypadku na przykład, ale z drugiej strony pamiętajcie, że jest wciąż narażony na to ryzyko związane z pękaniem szyb. Tutaj szczególnie zwracam uwagę, szyba przednia czołowa i tylna szyba. Kolejną awarią, która dosyć często występuje w tych samochodach, a już może nie chcę powiedzieć, że jest całkowicie wyeliminowana, ale bardzo w dużo mniejszym stopniu dotyczy samochodów poliftowych, to jest problem z multizaworem z przodu. Szczególnie z tym zaworem, który rozdziela pompy cieczy pod zbiornikiem wyrównawczym. Dosyć często, znowu, pamiętajcie, że ja to muszę powtórzyć, bo żebyście nie odnieśli błędnego wrażenia, że te samochody się psują na potęgę. Chodzi o to, że jeżeli są tego typu problemy, to one trafiają do nas i na przykład, nie wiem, my tego typu problemów mieliśmy na przykład 20, tak, w skali 30 ponad tysięcy napraw całej naszej sieci, więc to nie jest gigantyczna skala, ale on jest zauważalny dla nas, my go widzimy i identyfikujemy go jako problem w tym samochodzie. Zawór plus dwie pompki, które znajdują się, może Wiktoria też przy okazji znajdzie dla Was jakąś fajną przebitkę, które znajdują się pod zbiornikiem wyrównawczym, czasami mają tendencję nie do parcenia, tylko takiego jakby rozszczepienia materiałowego. Tak? Czyli na przykład uszczelka tego zaworu, ona zaczyna kruszeć, pękać i zatyka na przykład pompy. Tak? I to doprowadza też do nadmiernego zużycia pomp. Docelowo w zasadzie w większości wypadków kończy się to wymianą całego zestawu, czyli zbiorniczka, zaworu i obydwu pomp i wtedy mamy system przywrócony, natomiast były też takie przypadki u nas, nieliczne, gdzie zdarzyło się klientom dojeździć tak daleko, że ze względu na zablokowanie układu systemu chłodzenia, że udało im się doprowadzić nawet do degradacji autopilota, bo nie wiem, czy wiecie, ale mówiłem to na wcześniejszych materiałach, autopilot właśnie od Tesla Model 3 zaczął być chłodzony cieczą. I jeżeli nie jest chłodzony, to potrafi się przegrzać i niestety ulec degradacji lub nawet całkowitemu zniszczeniu. Kupując samochód z tych roczników, szczególnie taki, który nie był serwisowany, musicie też wiedzieć i jakby założyć, że trzeba będzie wymienić akumulator 12V i w wypadku Tesli bardzo ważnym jest to, albo bardzo trzeba zwrócić na to uwagę, żeby wymienić akumulator na oryginalny. Tesla ma bardzo wyczuloną sensorykę w kontekście napięć i jeżeli ten akumulator nie będzie spełniał specyfikacji zadanej przez Teslę, jakby przez systemy Tesli, to będzie Wam wyskakiwał błąd. I powiem Wam szczerze, w sytuacji wymiany na akumulator z rodziny Warta Bosch, bardzo szybko ten błąd Wam ponownie powróci. On zniknie, jak wymienicie akumulator 12V, ale po bardzo krótkim czasie wróci i Tesla tutaj akurat się bardzo mocno, można powiedzieć w cudzysłowie, wycwaniła. Więc polecam i zdecydowanie rekomenduję wymianę akumulatora na oryginalny. No i znowu, jak kupujecie samochód z jakimś tam przebiegiem, z jakimiś tam rocznikami, przygotujcie się też na taki wydatek. Rzeczą charakterystyczną już chyba dla wszystkich modeli Tesli i od 2019 roku do dziś, można powiedzieć, są problemy związane z zawieszeniem. Na początku, kiedy zaczynaliśmy serwisować Tesla Model 3, czy pierwsze do nas przyjeżdżały, to mieliśmy wrażenie, że jakby nasz czas się skończył. Ja patrząc na ten samochód, widząc jego jakby takie przemysłowe podejście, bo to też jest taka duża różnica, o której chyba wcześniej nie powiedziałem, ale mówiłem już wielokrotnie na materiałach, Tesla Model 3 jest pierwszym samochodem Tesli produkowanym naprawdę fabrycznie. Czyli nie tak manufakturowo jak Tesla Model S czy Tesla Model X, wcześniejsze modele, tylko to jest samochód, który naprawdę jest zaprojektowany inżynieryjnie na potrzeby produkcji seryjnej, albo inaczej wielkoseryjnej, tak? Czyli mówimy tu o milionach sztuk. I wtedy my, patrząc na ten samochód, porównując go do S-ki, która wydawała nam się po prostu trochę bublem technologicznym w niektórych rozwiązaniach czy aspektach, czy segmentach, tak, patrząc na trójkę, myśleliśmy sobie, kurczę, chyba czas napraw Tesli się skończył ogólnie, szczególnie w zakresie mechaniki. No ale, jak to mówią, dobrego na tyle było, że powiedzmy te samochody rzeczywiście dojeździły tych parę lat i później zaczęły się jednak jakieś tam problemy. Pierwsze problemy zaczęły się z tylnymi zwrotnicami. Tuleje pływające na tylnych zwrotnicach dają się we znaki
i tak naprawdę skutecznie można jednorazowo wymienić te tuleje na po prostu wprasować nowe. Niestety nie można tego robić więcej razy, bo mamy do czynienia tutaj z elementem aluminiowym, w którym nie powinno się tak często wymieniać tulej. Po prostu to jest technicznie nieprawidłowa naprawa, natomiast tutaj jednorazowo jest to dopuszczalne, docelowo wymiana zwrotnic. Natomiast zwrotnice są dosyć drogie, dlatego za pierwszym razem, kiedy ten luz wystąpi, możemy sobie pozwolić na wymianę tulej. Później pojawiły się dosyć częste już problemy w tej chwili z przednim zawieszeniem, szczególnie mówimy tutaj o dolnej jego części, czyli wahacz podpory amortyzatora i drugi wahacz, który nazywamy potocznie bananem, akurat on tutaj się znajduje z tyłu, nie z przodu, tak jak w Tesli Model S. Te wahacze zaczynają mieć też problemy, czy na tulejach, czy na stworzniach. To już jest, powiedzmy, dosyć masowe i dosyć często się dzieje. Dobra wiadomość jest taka, że te naprawy w Tesli Model 3 są tańsze i chyba wydaje mi się dosyć dużo szybsze do wykonania niż w Tesli Model S. Zapomniałem powiedzieć i muszę cofnąć się w czasie, bo tak naprawdę pierwszą awarią, która pokazywała się w Teslach Model 3, to były skrzypiące stworznie u góry w wahaczach górnych. To było naprawdę bardzo na samym początku. One były wadliwe, po prostu dostawała się woda poprzez gumę do tego miejsca, gdzie pracuje stworzeń i wypłukiwała smar. No i z czasem ten stworzeń sobie skrzypiał, później pojawiał się luz i trzeba było wymienić wahacz, a ten, kto zadziałał odpowiednio wcześnie i sobie tam po prostu to wszystko wyczyścił, dołożył smaru i zabezpieczył dobrze gumą, no to tak naprawdę mógł jeszcze później pojeździć. Obecnie w tej chwili ten problem w zasadzie w wahaczach górnych został wyeliminowany. Wahacze górne, o dziwo, psują się relatywnie rzadko. Jeżeli chodzi o hamulce, no to ogólnie przy takim w miarę sensownym użytkowaniu hamulce w Teslach Model 3Y nie degradują się bardzo. Ten samochód już jest zaprojektowany dużo lepiej właśnie od Tesla Model 3, od Tesla Model S czy Tesla Model X, gdzie te hamulce degradowały się troszeczkę szybciej. I powiem szczerze, jeżeli patrzymy na wersję SR Plus czy Long Range, to tutaj ta degradacja nie jest duża, a jak robimy to z głową, to tak naprawdę można powiedzieć, że w tych rocznikach jeszcze te hamulce pojeżdżą. Natomiast wersje Performance są narażone na bardzo dużą degradację. Mamy tam tarcze hamulcowe bimetaliczne i z jakiegoś powodu dochodzi tam do bardzo szybkiej degradacji. Sami mieliśmy tę degradację na dwóch naszych samochodach z rodziny Performance, czyli i w Tesla Model 3 przedliftowej Performance i w Tesla Model 3 poliftowej Performance, w której wymieniliśmy przy okazji tarczę na T-Pro, także polecam film, na dole znajdziecie link. Mamy takie tarcze w ofercie. Jest to swojego rodzaju ratunek dla tych, którzy mają taki problem i pozwoli Wam on być może też parę złotych zaoszczędzić. Kolejne problemy, które występują dosyć często w tych samochodach, ale w szczególności w tych modelach wcześniejszych, to są różnego rodzaju nieszczelności związane z ingerencją wody. I mówię tutaj o lampach tylnych w szczególności. W tych modelach bardzo wczesnych, w zasadzie można powiedzieć, że we wszystkich, które do nas przyjeżdżały, były jakieś zaparowania kloszy tylnych lamp. Dosyć często dochodzi też do utraty komunikacji z kamerami bocznymi, z tego względu, że one bywają narażone, szczególnie w takich samochodach powypadkowych, na polewanie wodą, taką z kałuż i tak dalej, i po prostu dochodzi do korozji na łączeniach, no i wtedy kończy się zazwyczaj wymianą takiej kamery. Dodatkowo woda też czasami potrafi się dostać nawet do wnętrza i wtedy kamera jest praktycznie do wyrzucenia. Dosyć często, znowu, pamiętajcie o tym, co mówiłem wcześniej odnośnie tego, jak u nas się te przypadki kumulują, ale dosyć dużo wymienialiśmy też kamer w tylnej klapie. Te kamerki to znowu nie są jakieś szczególnie wielkie pieniądze, szczególnie w porównaniu do innych marek, a już w szczególności europejskich. Natomiast ogólnie naprawa tego typu urządzeń jest bezcelowa. Zamienniki chińskie mają różną jakość. Powiem Wam szczerze, że na przykład jeżeli chodzi o kamery w tylnej klapie, Chińczycy nauczyli się w miarę dobrze robić je do Tesla Model S, natomiast do Tesla Model 3 i Y na razie to nie wygląda wystarczająco dobrze, dlatego wciąż korzystamy z oryginału. Kolejny, chyba już trochę problem dla użytkowników tych samochodów, powiedzmy w latach 19, a tak, no w Europie tak naprawdę 19 do 21, to jest starszego typu MCU, czyli MCU oparte na Intelu. Kiedyś było rewolucyjne, ale w tej chwili no, coraz rzadziej pojawiają się update'y i generalnie widać ewidentnie, że Tesla zmierza w kierunku wspierania Ryzena, czyli nowszej wersji głównego komputera zarządzającego samochodem. Więc tutaj możecie poczuć pewien dyskomfort, szczególnie, że rzeczywiście ta nawigacja, ten ekran, ten interfejs działa już trochę bardziej ociężale. Oczywiście daleko mu jeszcze do takich sytuacji, jakie spotykamy w MCU1 na przykład, ale
może to dla niektórych już być pewnym dyskomfortem i pamiętajcie też o tym, że Tesla oczywiście z czasem, chociaż Tesla, muszę przyznać, że bardzo długo dba o swoich klientów i nawet przychodzą update'y jeszcze do MCU-1, który był zastosowany w Teslach jeszcze w 2012 roku. Tesla wciąż robi update'y raz na jakiś czas. Tak, tutaj tych update'ów wciąż będzie coraz mniej, aczkolwiek jak widzicie, ja w tej chwili akurat mam update w drodze. Nie wiem, czy możesz pokazać? Ta strzałeczka tutaj oznacza, że jak się podłączę do Wi-Fi, to ten samochód będzie mi ściągał aktualizację i będę mógł sobie ją zainstalować. Jeszcze parę małych drobiazgów funkcjonalnych. No niestety w tych wersjach przedliftowych macie najstarszej generacji lampy przednie. Tutaj nie liczcie na żadne matryce i tego typu historie. Z tyłu klapa jest podnoszona ręcznie, czyli nie macie automatu do podnoszenia klapy. Są rozwiązania aftermarketowe. My byliśmy jednym z pierwszych w ogóle dystrybutorów tego typu rozwiązań w Polsce i instalatorów. Natomiast powiem Wam szczerze, rozczarowaliśmy się strasznie tym produktem. Była spora ilość reklamacji. No i produkt dodatkowo jest dosyć ociężały, czyli ogólnie w ogóle takie upgrade'y chińskie takich zewnętrznych siłowników, one są obarczone tym, że dokładacie bardzo dużo ciężkich wiązek, są w takim bardzo mocno hygroskopijnym oplocie, który w sytuacji, gdy gdzieś dostaje się woda, one naprawdę tą wodę ze sobą wiążą. Także ja jestem, powiem Wam szczerze, niekoniecznie przekonany, że to jest dobre rozwiązanie. Ja uważam, że to jest wciąż najlepszy używany samochód elektryczny na świecie. Jest to samochód, który przede wszystkim, tak jak powiedziałem na samym początku, jest to wynik masowej produkcji i bardzo wytężonej pracy ówczesnych inżynierów, jak i samego Elona Muska w przygotowaniu produktu właśnie takiego masowego. Więc tutaj ten samochód w tej wersji, którą ja jadę, czyli tej najwcześniejszej, nie różni się aż tak diametralnie od tych nowszych samochodów i macie samochód, który przede wszystkim ma niesłychane wyniki, jeżeli chodzi o zużycie energii. Pamiętajcie, mamy taki też materiał na moim kanale, kiedy pierwszy raz tą Teslą jechaliśmy do Pragi i z powrotem. Ja tam sprawdzałem zużycie, uwierzcie mi, naprawdę to jest, szczególnie w wersji RWD, to jest rewelacja. Naprawdę można robić gigantyczne przebiegi i to jest, przy okazji wychodzi naprawdę bardzo, bardzo tanio. Przy okazji pamiętając o tym, że superchargery też są jeszcze wyjątkowo tańsze od innych szybkich ładowarek. Jest to samochód relatywnie wygodny i duży. Porównując go do innych konkurencyjnych pojazdów, szczególnie europejskich, mamy tutaj bardzo dużo przestrzeni. Mamy wciąż bardzo nowoczesny i wciąż wspierany infotainment. Myślę, że długo Wam czasu by zajęło, żeby poczekać sobie na kolejny update firmware'u w Volkswagenie, a bardzo często w Volkswagenie jest tak, że oni Was wzywają do salonu, że oni Was wzywają do serwisu, żeby zrobić taki update oprogramowania. Dodatkowo porównajcie sobie interfejs użytkownika, który znajduje się w ID3 do tego, co macie tutaj. To jest zupełnie inny poziom rozumienia samochodu definiowanego przez komputer. Mało tego, jak sami wiecie, Tesla jest pionierem takiego podejścia do samochodu, czyli Software Defined Vehicle. Samochód bardzo żwawo przyspiesza, mocno trzyma się drogi. Ma niestety bardzo sztywne zawieszenie. Czy to będzie RWD, czy to będzie long range, a już w szczególności performance, będziecie to czuli. Szczególnie w wersjach przedliftowych naprawdę to bardzo czuć i dodatkowo też bardzo słychać, bo niestety mamy tutaj pojedyncze szyby. Więc dźwięki z zewnątrz dochodzą do nas dużo bardziej niż w wersjach poliftowych. Ale dostajemy samochód, którego jest mnóstwo. Rynek części zamiennych, części używanych jest przegigantyczny. Każdy z Was, jeżeli ma ochotę, niech sobie wejdzie na wspaniały portal Allegro czy gdziekolwiek indziej. Zobaczcie, jak strasznie dużo części jest dostępnych do tego samochodu. Wiedza dotycząca napraw i w ogóle tych samochodów jest przegigantyczna. Jest mnóstwo już warsztatów, które potrafią wiele czynności w tych samochodach wykonać i się już tego nie boją, bo tych samochodów po prostu jest bardzo, bardzo dużo i bardzo, bardzo wielu ludzi już te samochody używa. Nawet wielu ludzi, którzy są historycznie związani z motoryzacją spalinową. Jeszcze raz przypomnę Petrolhead No.1, czy chociażby profesor Chris, który ostatnio też zaczyna Teslę coraz częściej naprawiać. Więc to wygląda tak, że te Tesle, szczególnie Tesla Model 3, mocno weszły w umysły tutaj jakby polskiego użytkownika. Sam osobiście, gdybym szukał teraz samochodu w takim budżecie, zdecydowanie skierowałbym się w stronę Tesla Model 3, a nie Tesla Model S. I bardzo często też to powtarzam na swoich materiałach. Miałem parę Tesla Model S. Wiem, jak te samochody się zachowują, a już jeżeli chodzi o Tesla Model X, to w ogóle było moje największe rozczarowanie w kontekście moich oczekiwań, moich marzeń o tego typu samochodzie i o tym później zetknięciu się z jego rzeczywistością, czyli rzeczywistą awaryjnością i jakby prowadzeniem i wszystkim tym, co ten samochód sobą
reprezentował. Natomiast Tesla Model 3 jest samochodem szorstkim w obyciu, czyli tak jak powiedziałem, jest twarde, ma zawieszenie, te fotele są takie, klei się człowiek do nich, jest to taki mały Fiat elektromobilności, oczywiście w ogromnym uproszczeniu, ale z drugiej strony dowozi to, czego oczekujemy, daje nam dobre zużycie, nie psuje się tak często, albo powiedziałbym nawet, że bardzo rzadko się psuje, dojeżdża do bardzo fajnych przebiegów i mamy ultra szeroki dostęp do usług, do informacji, do części, do wszystkiego, co jest nam potrzebne. Także tak, ja wybrałbym taki samochód i w takim budżecie szukałbym właśnie dokładnie Tesla Model 3 i takie coś Wam też zdecydowanie sugeruję. Słuchajcie, gdybym czegokolwiek zapomniał, uzupełnijcie moje wypowiedzi na dole w komentarzach, rozmawiajmy, a ja dzisiaj dziękuję Wam za oglądanie i serdecznie zapraszam do subskrybowania naszego kanału, bo Wasze subskrypcje to jest to, co napędza mnie do cięższej pracy. Trzymajcie się, cześć!